Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie, wczoraj sobie naolejowałam włosy. Taka ciekawostka z rana, bo u mnie jest poranek i zamówiłam śniadanie i zaraz będę Wam pokazywać, co się je na śniadanie w Singapurze, bo jestem już w domu w Singapurze, więc zaraz Wam opowiem, a dzisiejszym tematem ogólnie będzie życie za granicą, jak się żyje za granicą, bo dosłownie takie pytania ostatnio dostaję, szczególnie właśnie pod moimi nowymi shortsami, gdzie one się bardzo wybijają i niektórzy dopiero odkryli, że jestem Polką i mieszkam za granicą, więc są ciekawi, jak się żyje za granicą, dlatego ja bardzo chętnie dzisiaj o tym opowiem. No i słuchajcie, moje włosy wyglądają, jakby były tłuste. Wiecie dlaczego? Wczoraj je naolejowałam na noc. Wiecie, po tych wszystkich podróżach i tak dalej były strasznie przesuszone. No i słuchajcie, mam też teraz taką nową odżywkę. Taką tutaj od fryzjera ją kupiłam i słuchajcie, wiecie jak to, nie wiem czy tak macie jak ja, jak jest nowa odżywka, to trzeba ją od razu użyć i użyć w nadmiernej ilości. Właśnie to zrobiłam i słuchajcie, ta odżywka jest taka, że po wysuszeniu tylko ręcznikiem, przed suszeniem suszarką nakłada się tą odżywkę, znaczy psika się i ją się tak przyjemnie psikało, ona była tak ładnie pachnie, że ja suszyłam włosy, mówię, co jest grane, nie mogę ich dosuszyć. No i tak to właśnie wygląda, a specjalnie myłam włosy, znaczy wiecie, te naolejowane by się w ogóle nie nadawały do odcinka, więc teraz i tak wyglądają one lepiej. Jestem w ogóle też bez makijażu, bo tak jak mówię, jest poranek, więc zjemy sobie wspólnie śniadanie, jestem już taka głodna. No i słuchajcie, zacznijmy od tego, najpierw opowiem Wam, co jem, a potem będziemy gadać o tym, jak się tutaj żyje. Więc słuchajcie, zacznijmy od pierwszej rzeczy, która jest tutaj bardzo jakby, jeżeli chodzi o to, co się w Singapurze je na śniadanie, to jest pierwsza rzecz przychodzi na myśl, czyli kaya bread toast. Brzmi tak dosyć zwyczajnie, prawda? No bo przecież bread toast, czyli że tosty, no tak. I to wygląda w ten sposób. Ten chlebek często jest jeszcze chudszy, taki cieńszy i najczęściej jest bez skórek. To miejsce, tutaj widzę, że tylko jest odkrojona skórka i tutaj, ale tutaj skórki są po dwóch stronach, więc odkroili tylko z dwóch stron. Tak jak mi mama kiedyś odkrajała, czy tata, jak chodziłam do szkoły i nie chciałam jeść, no to mi odkrajali skórki, że nie musiała ich gryźć. Ale nie wiem, dlaczego tutaj je się odkraja, skoro cały tost jest mega chrupki. No ten już się trochę sparzył, bo już jest chłodny. Bo w trakcie jak ja się myłam, to po prostu była dostawa jedzenia. No i słuchajcie, tak, to wygląda jak zwykły tost, ale moi drodzy, to jest tost, który w środku ma masło, ale zaskoczenie, no nie, masło i dżem to się nazywa kaya. A kaya to jest tutaj dżem, który jest zrobiony z wody kokosowej i liścia pandan, o ile się nie mylę. No w każdym razie to jest taki kokosowo-pandanowy smak. Bardzo dobre, ale myślicie, że ja będę to tak jeść, że takie suche? O nie, kochani, nie, kochani. Do tego mamy, o nie, ale jednej rzeczy nie dostarczyli, bo jeszcze powinny być przyprawy. Do tego macie to. Co to jest, zapytacie się, co to za sos? To się pije? O, kochani, to jest jajko ugotowane na pół miękko. Zobacz, to jest jak woda, aż mi się ręka trzęsie, bo się boję, że wyleje. I to trzeba wymieszać, zrobić tego taki dip. Do tego, widzicie, do tego się dodaje sos sojowy oraz biały pieprz. W takim wynalazku ten chlebek się macza, ale to nie wszystko. Do tego musi być jakiś lokalny napój. I z lokalnych napoi to mamy tak, z lokalnych napojów to mamy tak. Czarna kawa, ale myślicie, czarna kawa, Boże, no przecież wszędzie jest czarna kawa. No słuchajcie, w Singapurze ta czarna kawa jest trochę inna, a mianowicie jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Jest tak mocna, że mnie zwykle po niej trzęsie, no chyba, że piję ją kilka godzin, to wtedy nie, ale jest tak mocna i tak gorzka, ale całe szczęście ona nie jest kwaskowa, bo często czarne kawy mają taki posmak kwaskowy, a w Singapurze one są bardzo gorzkie, naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo gorzkie. No i ogólnie jeżeli chodzi o Singapur, to chyba inny odcinek do tego się nada, jak powiem o nazwach kaw. Można zamówić kopi o kosong, kopi o peng i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w Singapurze językiem ojczystym jest angielski, językiem narodowym jest język angielski, ale kawy są nazywane zupełnie inaczej. I nagram kiedyś o tym odcinku, to jest naprawdę ciekawe. Jako obcokrajowcy musimy się uczyć, znaczy no nie musimy, no powiemy kawa, zimna kawa, to też nam podadzą, no nie? Czy tam czarna kawa.
czy tam kawa z mlekiem, to się dowiemy. Ale właśnie w Singapurze jest jakby język do tego, więc dla wszystkich kawoszy powinno być to ciekawe, więc na pewno nagramy taki odcinek. No i są też różne napoje. Jest jakiś taki napój różany, zapomniałam, jak to się nazywa, Bandung, czy coś takiego. Jest też napój taki owsiany, czyli tak jakby owsianka, taka na słodko z mlekiem, ale taka do picia. Mega to lubię, ale teraz odkąd mam, wiecie, uczulenie na alergię, znaczy nietolerancję laktozy, no to unikam tego, bo no wiecie, ale po prostu uwielbiam to jest top napój, ale na przykład jest też napój, który jest bardzo zdrowy i to się nazywa Bali Water, czyli woda jęczmienna i zobaczcie, w środku jest, pomyślicie, że wygląda jak bubble tea. Słuchajcie, to jest taka zdrowsza wersja bubble tea, bo to ma jęczmień. Więc można, jak sobie to wymieszasz, to normalnie masz sobie ten jęczmień jesz. I powiecie, ale to musi dziwnie smakować. To jest bardzo słodkie i smakuje trochę jak owsianka, ale Bali Water podobno ma bardzo dobre właściwości zdrowotne, bo to jest jednak jęczmień. Nie wiem, poczytajcie sobie, ja nie będę się tu wymoczę, bo ja na takich tematach prozdrowotnych się nie znam, ale z tego, co mówią, to jest to bardzo zdrowe. Możecie sobie poczytać o właściwości, że chyba właśnie łagodzącą na żołądek, coś takiego. Nie wiem, poczytajcie sobie właściwości jęczmienia i możecie sobie też zacząć robić to w domu, bo w Polsce nie jest to popularne, a szkoda, bo to jest nie dość, że smaczne, jeszcze takie też dosyć pożywne, no nie, no bo ten jęczmień tam jest, to jeszcze na dodatek jest to zdrowe. Więc przechodzimy do naszego tosta, którego będziemy maczać w naszym dipie. No nie mam, kurczę, sosu sojowego i tego białego pieprzu, znaczy mam w kuchni, ale nie będę odchodzić od kamery, bo ja już tutaj jestem głodna. I takie też jest dobre. Uwielbiam. Naprawdę to, pomyślicie, jak można jeść takie surowe jajko? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ja to mogę jeść i jak mi to może smakować. Bo jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę maczała tosta w wodnistym jajku, takim ugotowanym tylko tak, że żółtko się ścięło, kochani, w życiu obrzydzało mnie to. Właśnie, to mnie zawsze tak obrzydza. Zawsze muszę to. Jest coś takiego w tym dżemie kaja, z tym, bo jeszcze ważne, masło, to jest posmarowane masłem, ale solonym, to musi być koniecznie, musi być solone masło. I wtedy jest ta słone, słodkie i takie jajkowe. Boże, to jest naprawdę tak dobre, to tak pasuje. Ale nie wiem, czy w Polsce można kupić gdzieś ten dżem kaja, nie mam pojęcia. Dobra. No i to słodkie z tą czarną kawą pasuje idealnie. Jak na przykład jestem na mieście, to często takie coś sobie lubię zamówić właśnie z rana. Właśnie o każdej porze, bo to kaja jest dostępna o każdej porze, ale to jest ogólnie traktowane jako śniadaniowe jedzenie. Jak będziecie w Singapurze albo gdziekolwiek tutaj w okolicach, to myślę, że ta kaja będzie dostępna, bo to jest jakby singapurskie, ale też na przykład, nie wiem, byliśmy w Tajlandii, też było dostępne, więc polecam Wam spróbować. I na przykład w Singapurze taki zestaw z kawą kosztuje $5, na przykład to chyba kosztowało 6, już tak mi się wydaje. No to wiecie, razy 3, no to jak macie za $5 na przykład na mieście, bo wiecie, z dostawą jest czasami drożej. Tak zwykle na mieście to kosztuje tak z $5, takie 2 tosty, bo ja mam 2 tosty, albo często są te takie chudsze, to wtedy dostajecie 4 tosty i do tego właśnie 2 jajka zawsze i kawa, no to wtedy macie na przykład za 15 zł taki zestaw śniadaniowy i uwierzcie mi, to naprawdę jest wystarczające na poranek. Nie? Z takich top popularnych rzeczy, które je się na śniadanie w Singapurze, jest jeszcze coś takiego, co pytacie, co to jest? To się nazywa Chee Cheong Fun i to jest taki, już kiedyś to pokazywałam, ale nie każdy tutaj oglądał moje odcinki. To jest taki, słuchajcie, jakby makaron ryżowy, ale to wygląda w ten sposób, takie kluski jakby. Ale jest to robione tak, że to jest taki jakby szeroki makaron ryżowy, bardzo cieniutki i on jest zwinięty w takie rolki.
I tak to wtedy wygląda, to one są takie zbite, to jakbym się uparła, to bym mogła to rozwalić i byście widzieli te warstwy. No ale ten już się trochę sparzył. Jest tak dobre przez to, że to jest takie jak kluski. O, i ważne. I to jest polane sosem słodkim, ale nie jakiś teriyaki czy coś, tylko to jest, ja nie wiem jaki to jest sos, z czego on jest, ale on jest taki, nie jestem w stanie porównać tego do niczego. To smakuje po prostu tak bardzo lokalnie, że chyba nie porównam tego do niczego. I nie mam pojęcia, z czego jest to zrobione. I jeszcze na to jest często posypany sezam i też z boku dodają chili. I rozumiecie, słodkie z chili i z sezamem. Ja wzięłam bez chili, ale też czasami dałem taki sos inny, nie ten taki gęsty, ale ten gęsty jest mój ulubiony. Dałem też taki wodnisty i on wygląda jak sojowy, ale on też jest taki półsłodki, półjałowy, taki, no nie wiem. Tutaj właśnie w Azji próbują te smaki mieszać, że ciężko mi jest je opisać. Ale chicharron fan to jest moje ulubione. I takie coś kosztuje chyba z $3, czyli singapurskie, czyli 3 zł. Jezus, 9 zł. I to jest ulubione. Zresztą w ogóle to i to jest moje ulubione. I jak jestem tak bardzo głodna, no to taki zestaw z tym chicharron fanem zjem razem. Bo to takie już jest trochę deserowe. Pycha. Uwielbiam. Chicharron fan, kaya bread toast. Dalej mam zupę. O Jezu, zapomniałam jak ona się nazywa. I szczerze mówiąc, nie jest to tak typowe, że co zjem na śniadanie, to będzie zupa. Ale po prostu bardzo często na śniadanie je się nudle. Jest to dosyć normalne, że się je nudle w różnej postaci. I mam też wrażenie, że w Singapurze ludzie nie mają czegoś takiego, że na przykład u nas jest tak, że powiedzmy makaron, no to zawsze jest na obiad, nie? Czy też na przykład deserowo można zrobić makaron z truskawkami, czy coś takiego. Tutaj można makaron używać na każdą porę dnia. Mam wrażenie, że w ogóle te wszystkie dania to je się cały dzień. Tutaj raczej kart śniadaniowych, obiadowych i kolacyjnych w restauracjach nie będzie, bo wszystko się je cały dzień, więc na przykład niejednokrotnie było tak, że miałam ochotę na przykład na English breakfast, który też jest dosyć popularny w Singapurze. Singapur jest byłą kolonią angielską i takie pozostałości kulturowe zostały i właśnie ten English breakfast jest bardzo popularny tutaj, no i też dostępny właściwie, mówię, o każdej porze dnia i nocy. Mam wrażenie, że Singapurczycy nie myślą sobie w ten sposób, że tak jak u nas jest, znaczy na pewno nie myślą tak jak u nas w kwestii, przykładowo, czy zjedlibyście ryż z ziemniakami i z chlebem w jednym daniu? No nie. A tutaj? Oczywiście, że tak. Na przykład jest takie danie jak, nie wiem, curry rice, no to tak. Czy tam chicken curry rice, nie? No to wtedy masz tak, że masz takie curry, ale to jest singapurskie, to nie jest to indyjskie, tylko singapurskie jest troszeczkę inne, bardzo dobre. Zresztą moje ulubione to jest singapurskie właśnie curry, bo jest takie leciutko pikantne, ale bardzo leciutko tak znośnie. I ten sos nie jest taki gęsty, co nie powoduje, że bo właśnie po indyjskim żarciu ja często czuję się taka ociężała. Po prostu ten sos jest taki ciężki dosyć dla mnie. A singapurski jest taki bardziej wodnisty, taki jak zupa. Ten sos curry jest zawsze podawany z tak po prostu grubo ciętą marchewką i całymi po prostu tam na pół przekrojonymi ziemniakami. I to jest tylko w sosie. A przecież do tego mamy jeszcze ryż, więc dostajecie zawsze miseczkę ryżu i w osobnej takiej, powiedzmy, takim pojemniczku dostajecie ten sos z marchewką i z ziemniakami. No i osobno zawsze jest też kotlet, żeby to wszystko się nie sparzyło. No i właśnie też chcę Wam pokazać, jak tutaj pakują jedzenie, bo zobaczcie, żeby nudle były świeże, patrzcie, o tak to podają, to wygląda jak zupka chińska, totalnie taka, wiecie, zupka chińska z wyższej półki i to dosłownie jest zupka chińska z wyższej półki, tylko oni to robią, wiecie, domowymi sposobami, a nie z proszku. Tutaj są nudle. Aha. Ej, mam czyste ręce, dobra? Tutaj są... Oblałam się tą zupą z tego woreczka. Nie, co się dzieje? Co się dzieje? Mówię, co tak ciepło na nogach? Dobra, super. Muszę posprzątać. Kochani, miałam atak zupy. Jak już wszystko i tak dotykałam rękoma, to Wam pokażę.
To, wiecie co to jest? To się chyba w Polsce na to mówiło mortadela. I ja pamiętam, jak ktoś jadł mortadelę do szkoły na chleb, to zawsze się wyśmiewali. Ja nigdy nie jadłam mortadeli jako dziecko, bo ja zawsze byłam niejadek i jak ktoś coś wybrzydzał i na przykład śmiał się z mortadeli, to dla mnie to było coś obrzydliwego, więc tego unikałam. I to się chyba tak nazywało. I to jest dosłownie mortadela taka z puszki, czyli taka konserwa mięsna, tak? I tutaj to się nazywa luncheon meat, tak? Albo to jest najczęściej z takiej firmy Spam, więc ja zawsze na to mówię Spam. I to jest smażone i to jest tak dobre. Dlaczego ja jako dziecko nie wiedziałam, że mortadela jest tak dobra? Ale nie, no dobra. Takiej surowej, jaka była zawsze na kanapkach, bym nie zjadła, bo mnie zawsze obrzydzała i śmierdziała. Ale taka smażona, smakuje jak chipsy. I do tego jest jajko, jakieś tam warzywka. I ta zupa, co mi się troszeczkę wylała na nogi. I to jest właśnie jakiś taki bulion. Oni go, wiecie, sami robią i się tak polewasz, ale właśnie kwestia jest tego, że widzicie, pakują w woreczek, mają specjalne takie zawsze sznurowanie. Nie wiem, jak oni to robią i nigdy nie wiem, jak to się rozwiązuje, ale tym razem mi się udało rozwiązać. Słuchajcie, plastiku co nie miara, ale w Singapurze wiedzą, jak ten plastik utylizować, więc nie komentujcie. Nie komentujcie, że tyle plastiku, bo oni z tego plastiku budują Singapur, rozszerzają Singapur, naprawdę. Singapur to jest taka trochę wyspa zbudowana ze śmieci, jest powiększany plastikiem, ale nie toksycznie. Więc, moi drodzy, kiedyś nagram o tym film, zawsze o tym mówię, że nagram i nigdy jeszcze nie nagrałam. A dajcie spokój. No i dobra, teraz testy. No i właśnie taką zupkę też można sobie zjeść na śniadanie. Właściwie to jest dobre na każdą porę, ale bardzo, wydaje mi się, że dosyć popularne na śniadanie, bo po prostu to są nudle. Ta zupka nie jest ani pikantna, ona smakuje jak taka zupka, naprawdę to smakuje jak zupka wifona. Jak się zastanawiacie, czy wifon ma, czy zupki chińskie faktycznie smakują tak jak wifon, to muszę powiedzieć, że tak. To jest taki bulion po wszystkim, po warzywach, po mięsie, trochę doprawiony. Ani pikantny, ani ostry, pikantny, ani ostry, ani słodki, taki, ani niesłony, taki po prostu bulion, co byście mogli zjeść, mama by wam go ugotowała, jakbyście na przykład chorowali. Ale nie wydaje mi się, żeby to było dosyć zdrowe danie, szczególnie z uwagi na te mielone mięso i te nudle. Kochani, w Singapurze jest raj jedzeniowy. No i właśnie. I oni tak pakują wam, bo jeszcze nie kończyłam że te nudle, one właśnie, żeby się nie sparzyły i nie spęczniały tą wodą, to zawsze jest pakowane osobno w te plastiki. W ogóle w Singapurze czajcie, że są miejsca, w których w taki sposób podają wam kawę. Do tego dają wam słomkę i wy sobie z tego pijecie. I sobie wieszacie, właśnie dlatego te sznureczki tak są, wieszacie sobie tu i macie wolne ręce. W ogóle są różne metody pakowania kaw po to, żeby było wygodnie, bo Singapur jest takim krajem, w którym chcą ludziom dogadzać. Jest to tak mały kraj, jest tak mało ludzi, że oni chyba przez to, że nie mają co robić, próbują sobie naprawdę dogadać tam, gdzie nie trzeba. Bo przecież ja nie potrzebuję mieć wygody w noszeniu kawy w ten sposób, a ten sposób robią, no dobra, to jeszcze by było ciężko faktycznie, no bo tego nie będziesz trzymać tak, no nie, jeżeli kawę będziesz w tym miała, ale w tym przypadku oni też dają uchwyt, akurat tutaj mi nie dali, no bo to było na wynos spakowane, ale jeżeli pójdziesz do kawiarni, no to dadzą ci, wiesz, taki kubeczek i do tego tak przewiązane, pokażę wam zdjęcie, tak przewiązany sznurek, znaczy nie sznurek, plastik, tak, że możesz go sobie nosić tutaj na ręce. I pokażę wam nawet zdjęcie, bo ostatnio też specjalnie wrzuciłam to na Insta Story, pisząc, że Singapore Style, bo to jest totalnie singapurski styl i to jest bardzo normalne, dlatego płynnie przechodząc do tematu życia za granicą, chcę wam powiedzieć, że jak widzicie jakieś vlogi, w których na przykład Polacy, którzy mieszkają za granicą, zachowują się w jakiś określony sposób albo korzystają z jakichś określonych rzeczy, to nie oburzajcie się wielce, to jest taki apel, bo przykładowo jak byłam w Korei i nagrywałam, wiecie, jak jadłam w convenience store'ach, no to ludzie pisali mi, że o, taka produkcja plastiku, my w Europie się spinamy, a w Azji, wiecie, robią co chcą i tak dalej, no to bierzcie pod uwagę, że w wielu krajach, w wielu krajach, ale dzisiaj mam pecha z tą zupą, w wielu krajach azjatyckich
po prostu segregacja śmieci jest na tak wysokim poziomie, że ten plastik nie jest jakimś problemem, a patrząc na przykład na Singapur, gdzie oni potrafią spalić plastik bez, wiecie, oddawania toksycznych substancji do atmosfery, a jednocześnie na przykład podgrzewają tym wodę, ale to jest, mówię, złożony temat, który chcę opowiedzieć w innym odcinku, gdzie po prostu przygotowałam sobie nawet taki, powiedzmy, scenariusz z takimi najważniejszymi rzeczami, bo wiecie, no ja zwykle za mądrze nie gadam, bo jednak no nie jestem tutaj po to, żeby was nauczać, ale co? Ale no to jest akurat taki mądry temat i myślę ważny, żeby wziąć go na tapet, tak się chyba mówi. No, więc właśnie, dlatego w tej sytuacji odpuśćcie mówienie o plastiku, że nie wolno, bo w każdym kraju są inne standardy, no i tutaj ten plastik nie jest aż tak problematyczny.